tym vlogu pokażę ciekawe miasto Elche, położone niedaleko Alicante i słynące z największych gajów palmowych w Europie. Więc dotarliśmy do Elche, miejscowości oddalonej o jakieś 20 km od Alicante. Jest tutaj bezpośredni pociąg. Podróż trwa pół godziny, kosztuje 5 euro z kawałkiem w dwie strony, więc nie jest to dużo. I główną atrakcją tego Elche jest taki słynny park z palmami, który został wpisany nawet na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to no taki, powiedzmy, najważniejszy punkt w tym mieście. Oprócz tego jest też starówka, na którą też się wybierzemy, ale właśnie ten Palmeral de Elche jest jedną z największych tutaj atrakcji. Zaraz go odwiedzimy, zobaczymy, jak dalej wygląda. No i właśnie jeśli chodzi o te palmy tutaj, to już Fenicjanie, którzy tutaj byli, Kartagińczycy oraz Rzymianie, zakładali takie ogrody palmowe w tym regionie, w regionie Costa Blanca, ale to Arabowie byli takimi tutaj osobami, które najbardziej rozwinęły te ogrody właśnie palmowe, ze względu na to, że opracowali oni do perfekcji techniki irygacyjne i właśnie dzięki nim powstały te piękne lasy palmowe, między innymi też ten. Dlatego naprawdę tutaj jest czuć taki tropikalny klimat, mimo że palmy nie są jakby naturalnymi roślinami z tego regionu tutaj, to jednak zostały tutaj tak się zaaklimatyzowały na to, że na każdym kroku możemy spotkać. No i tutaj jest wiele tych gatunków różnych. No poznamy sobie to miejsce, przejdziemy się trochę i później zobaczymy jeszcze też drugą część miasta, taką już powiedzmy zabytkową, nie tylko ogród. El Palmeral w Elche liczy kilkanaście gajów palmowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta, o łącznej powierzchni 500 hektarów, w których znajduje się ponad 250 000 okazów tych egzotycznych drzew. My odwiedzamy tylko Parque Municipal, który jest jednym z największych gajów w mieście. Za najcenniejszy uznaje się Huerto de Cura, będący dodatkowo ogrodem botanicznym. Do większości gajów wstęp jest wolny, a w mieście znajduje się też Museo del Palmeral, w którym można zgłębić historię tutejszych gajów palmowych. Większość okazów palm w Elche to daktylowce, które pierwotnie były uprawiane tutaj dla owoców. Więc tu mamy ten El Palmeral w Elche, a tutaj obok jest Palacio de Altamira, czyli pałac Altamira, który wcześniej był taką strukturą obronną wybudowaną przez Arabów, potem zdobytą przez króla Alfonsa X w XV wieku. Zostały po nim takie widać zabytkowe tutaj ruiny. Można nawet do niego wejść, my akurat nie będziemy tam wchodzić. I tu od razu już zaczyna się Stare Miasto w Elche. Z tej strony widać też katedrę Świętej Maryi Panny z charakterystyczną taką niebieską wieżą. Podejdziemy do niej bliżej. Z ciekawych informacji również ta katedra została wybudowana tutaj na miejscu dawnego meczetu. Została ona wybudowana na początku w stylu gotyckim, potem została rozebrana. No i ta aktualna struktura to jest już styl barokowy. A tu mamy pozostałości dawnych murów miejskich. No i właśnie ta twierdza Palacio de Altamira była częścią tych właśnie obronnych murów miejskich, które otaczały najstarszą część miasta, która właśnie znajduje się tutaj. Uliczki w tym starym centrum wyglądają trochę jak w Bejrucie, takie z piaskowca te budynki, naprawdę podobna architektura, a tutaj mamy wejście i bogato zdobiony portal i charakterystyczna kwadratowa wieża tej katedry. To miasto jest znacznie bardziej spokojne w porównaniu z Alicante. Mało tutaj jest turystów, mało ludzi, więc też można sobie trochę odpocząć. Nie jest położone też nad morzem, jest jakby bardziej w głębi lądu, więc nie ma tutaj plaży, więc też ze względu na to jest tutaj mniej ludzi odpoczywających.
tylko w zasadzie ci, którzy odwiedzają to miasto, żeby zobaczyć zabytki, zobaczyć ten gaj palmowy i tyle. A tu budynek Ajuntamentu Elche, czyli Urząd Miasta w Elche, taka renesansowa budowla. Kiedyś pełniła funkcje bardziej obronne, tu też było wejście do starej części miasta. Taki ładny placyk tutaj. Też miasto Elche ze względu na to, że jest mniejszym miastem, mniej też turystycznym, ma niższe ceny w restauracjach na przykład. Około 20% niższe ceny za to samo jedzenie naprawdę w dobrych restauracjach w porównaniu do Alicante. Więc jeśli chcemy zjeść tutaj na przykład, to warto tutaj też wybrać się na obiad, bo naprawdę jest tanio i naprawdę jest dobra jakość, dobra obsługa. Przez Elche też przepływa Rio Vinalopó. Tutaj jest stare koryto właśnie tej rzeki Vinalopó. Aktualnie jest ono takie dosyć wybetonowane. Rio, ta rzeka jest bardzo niewielka, ale w okresach, gdy jest dużo deszczu, to zamienia się naprawdę w dużą, porywistą rzekę, więc dlatego to koryto jest tutaj takie szerokie, bo deszcze też tutaj w tym regionie się zdarzają. Tak jak mieliśmy teraz przykład, które 12 dni temu były w Walencji na przykład duże deszcze. Tak wygląda właśnie koryto tej rzeki i tutaj z dwóch stron park. Tutaj w Elche, w tym budynku przede mną znajdują się łaźnie arabskie. Jest to jeden z takich najbardziej wartościowych zabytków Elche. Pochodzą one około z XI wieku, czyli kawał historii. Zobaczymy, czy da się wejść do środka. Wiem, że to jest takie muzeum. Tak wyglądają pozostałości tych łaźń arabskich. Tutaj pierwsza część to była sala, gdzie znajdowała się woda gorąca, taka sauna powiedzmy. Tutaj była druga, gdzie znajdowała się taka woda w temperaturze powiedzmy średniej, taka ciepła, ale nie za gorąca. A tutaj była sala, gdzie znajdowała się woda zimna. Czyli można było typu, że taką całą odnowę biologiczną, ale też sama ta łaźnia miała nie tylko takie jakby stosowanie typowo higieny, tylko też w celu przygotowania się do obrzędów muzułmańskich, bo tutaj w kulturze muzułmańskiej ma duże znaczenie to, żeby się obmywać na przykład przed modlitwami i tak dalej, więc ta łaźnia miała takie znaczenie sakralne, przygotowanie do obrzędów, no ale też jakby socjalne, społeczne, żeby się spotkać po prostu też z ludźmi. Więc po okresie arabskim w tych łaźniach zlokalizowano konwent i z tego co tutaj wiem, to on do dzisiaj jeszcze jest otwarty, ale widać tutaj naprawdę tą architekturę arabską, no takie na przykład patio typowo arabskie. A to jest patio de los Naranjos, czyli patio drzew pomarańczowych, ponieważ tutaj właśnie drzewa pomarańczowe sobie rosną. Spokojne miejsce, wstęp tylko 1 euro za osobę. To jest już pożegnanie z Elche. Jesteśmy na stacji kolejowej Elche Park. Udało nam się zdążyć przed deszczem, ale akurat zaczęło padać idealnie, więc na takie Elche myślę, że pół dnia, żeby zobaczyć ten park, zobaczyć sobie starówkę, tak żeby trochę odpocząć od Alicante. To widać naprawdę dużo jest tych lasów palmowych, nawet przy samej stacji bardzo dużo. Tu widać też mapkę i naprawdę tych zielonych terenów w całym mieście jest naprawdę dużo. Największe z nich to są właśnie te lasy palmowe. Także wracamy już do Alicante. To był drugi odcinek z krótkiej serii z Hiszpanii. Jeśli nie widziałeś poprzedniego vloga z Alicante, link znajdziesz w opisie. Obserwuj mój kanał, by nie przegapić kolejnych vlogów z moich podróży. Do zobaczenia.